Dzień dobry po raz ostatni w 2023 roku. Jeśli zastanawiasz się, co ciekawego albo ważnego wydarzyło się w tym roku na świecie, to mam dla Ciebie taki subiektywny zestaw 4 wydarzeń, o których moim zdaniem warto powiedzieć. 6 lutego południe Turcji i północ Syrii nawiedziło trzęsienie ziemi. Okazało się, że było to jedno z największych i najbardziej tragicznych trzęsień w historii całego tego regionu. Liczba ofiar przekroczyła 60 000. ONZ szacuje, że po trzęsieniu ziemi w całej Syrii dach nad głową mogło stracić nawet 5 milionów osób. Co gorsza, międzynarodowe sankcje nałożone na syryjski reżim sprawiają, że do Syrii płynie znacznie mniej pomocy niż do Turcji. A mówimy o terenach doszczętnie wyniszczonych przez trwającą od 12 lat wojnę domową. Samo Aleppo przez 5 lat było bombardowane przez syryjskie lotnictwo. Trzeba pamiętać, że na Bliskim Wschodzie trwa właśnie zima, pada deszcz. Ludzie nie mają dachu nad głową, jest im zimno, potrzebują schronienia, potrzebują kocy, potrzebują kurtek, potrzebują ciepłego posiłku. W maju oczy całego świata skierowane były na Turcję, gdzie zorganizowane były wybory prezydenckie. Wielu dziennikarzy, ekspertów mówiło, że to prawdopodobnie koniec prezydentury i kariery politycznej Recepa Tayyipa Erdoğana. Tak się jednak nie stało, bo Erdoğan wygrał te wybory po raz kolejny. Turcja to bliskowschodnie mocarstwo. Mieszkają w niej 84 miliony osób, a gospodarka, mimo że się sypie, wciąż jest największą w regionie. Turcja to też druga co do wielkości armia w NATO i rozgrywający w wielu regionalnych konfliktach, choćby w Syrii, Libii czy Górskim Karabachu. Co zatem dla regionu, ale i dla tureckiej gospodarki oznacza zwycięstwo Erdoğana? Spodziewałbym się przede wszystkim kontynuacji, zarówno jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jak i na przykład kwestie gospodarcze. Wielu osób sądzi, że Tayyip Erdoğan dokona jakiegoś radykalnego zwrotu w gospodarce. Patrząc na komunikaty ze strony Tayyipa Erdoğana, raczej nie należy się tego spodziewać. W sierpniu Indie dołączyły do ekskluzywnego grona krajów, które z powodzeniem wylądowały misją kosmiczną na Księżycu. Ten dzień przeszedł do historii. 23 sierpnia 2023 roku indyjski pojazd kosmiczny Chandrayaan-3 wylądował na południowym biegunie Księżyca. Tym samym Indie stały się 4. po ZSRR, USA i Chinach krajem, który z powodzeniem wylądował na Księżycu i pierwszym, którego statek dotknął południowego bieguna Srebrnego Globu. Indyjski 6-kołowy łazik będzie teraz badać powierzchnię niewidocznej z Ziemi części Księżyca. Naukowcy podejrzewają, że może znajdować się tam woda. I na koniec to moim zdaniem najważniejsze wydarzenie tego roku. 7 października Hamas w strefie Gazy zaatakował Izrael. Bojownicy szturmem wdarli się na teren Izraela i zabili ponad 1200 osób. W odpowiedzi Izrael rozpoczął wojnę, która trwa do dziś i która do tej pory kosztowała życie ponad 20 000 Palestyńczyków w Gazie. Co ważne, izraelskie służby wiedziały o planach ataku Hamasu, planach bezprecedensowego, dodajmy, ataku, ale mimo wszystko nie udało się im zapobiec. Oto dlaczego. Skoro zatem wywiad wiedział, co szykuje Hamas, to dlaczego nie zapobiegł atakowi? Bo na Bliskim Wschodzie organizacje terrorystyczne, zresztą nie tylko one, często posługują się przesadą. Afgańscy talibowie nieraz mówili o rzekomych 1000 zabitych w walkach żołnierzy NATO. Dowódcy i politycy z Izraela uznali, że tym razem jest podobnie, że Hamas fantazjuje i że nie jest w stanie przeprowadzić tak zmasowanego ataku, a pisze takie scenariusze z kosmosu, wyłącznie na pokaz, żeby udowodnić swoim ludziom, że ich przywódcy mają jeszcze władzę. Okazało się jednak, że Hamas naprawdę zrobił to, co napisał. A jakie było najważniejsze wydarzenie tego roku dla Was? Podzielcie się w komentarzu informacjami o tym, jakie ważne wydarzenia zaszły w Waszym życiu, ale także napiszcie, co myślicie o wydarzeniach na świecie, które z nich Waszym zdaniem było najważniejsze. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, lajkujcie i opowiadajcie o nas swoim znajomym. To wszystko na ten rok. Widzimy się i słyszymy w przyszłym roku. Życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej, udanego wejścia w nowy rok i do usłyszenia i zobaczenia lada moment.